Pamiętam, jak lata temu, gdy studiowałem jeszcze we Wrocławiu, wspólnie z przyjaciółmi ze studiów wynajmowaliśmy jedno mieszkanie trzypokojowe i w każdym z pokojów były po 2 osoby. Chodziło o to, żeby zejść z kosztów, więc na 3-pokojowym mieszkaniu mieszkało wtedy 6 osób. I jeden z nas, mój kumpel, zapragnął mieć własne akwarium. Problem polegał na tym, i to jest problem, z którym bardzo wiele osób spotyka się, które chcą założyć swoje akwarium, czy to średnie, czy może troszkę większe. Problem polegał na tym, że w wynajętym pokoju, który dodatkowo współdzielimy z kimś innym, nie ma zbyt wiele miejsca, żeby postawić takie pełnoprawne akwarium. Ale doskonałą alternatywą w takiej sytuacji może okazać się krewetkarium. Ale doskonalszą alternatywą do krewetkarium robionego w akwarium może być krewetkarium zrobione w takim oto wazonie z marketu. W tym wypadku wazonie z Action. Kto bacznie śledzi mój kanał, ten pewnie kojarzy, że jakiś czas temu, w sumie ileś miesięcy temu, zaaranżowaliśmy już dokładnie ten sam flakon. Wtedy omyłkowo napisałem, że to wazon z IKEA. Byłem pewien, że to wazon z IKEA. Ktoś w komentarzu wygooglował, znalazł dokładne wymiary, że jest to wazon z Action. Także poprawiam się, jest to wazon z Action, a nie IKEA. Aczkolwiek pewnie też kojarzycie, że w IKEA znajdziecie niemalże identyczne wazony. One mogą się delikatnie różnić wymiarem, rozmiarem, ale szkło pewnie takie samo i przeznaczenie pewnie też takie samo. Takie wazony najczęściej kupuje się, żeby wsadzić w nie kwiaty cięte. Dziś zrobimy tutaj krewetkarium. Opowiem krok po kroku, czym kieruję się aranżując takie krewetkarium. Oczywiście można to zrobić na milion sposobów. Moje podejście jest takie, żeby nie kombinować za bardzo, a jednocześnie spróbować uzyskać ładny, estetyczny efekt. I też nie będziemy sięgać po jakieś ultra drogie akcesoria. Zwykła lampka LED 4 albo 5 W, nie pamiętam, na USB, kupiona na jednym z chińskich portali. Znalazłem ją w szufladzie. Jest lampka, jest wazon. Bierzmy się więc do roboty. Przynajmniej na jakiś czas, chociaż nie wiem na jak długo, wazon umieszczę w części z moją nano galerią. Jeśli widzieliście poprzednie filmy, to wiecie, że tutejsze krewetkarium już sobie działa. I czekamy, aż te wszystkie roślinki zaczną porastać dokładniej całe wnętrze. Oczywiście krewetki mają się dobrze, które ostatnio tam wpuściliśmy, a te wszystkie 3 zbiorniki wkrótce będą resetowane. Będę je, powiedzmy, odświeżał, aranżował na nowo. Nie wiem jeszcze, czy zrobię jakąś większą rewolucję, natomiast upewnijcie się, jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy epizod, a jeszcze nie subujecie, no to upewnijcie się, że subskrybujecie, bo prawdopodobnie na przyszłych filmach będziemy wracać jeszcze do tych kostek. Dzisiejszy wazon z Action będzie tutaj. Ta lampa, która posiada 4, może 5 watów mocy, a już doświadczyłem tego i sprawdziłem to wcześniej, będzie absolutnie wystarczająca. Nawet momentami wydawała mi się za mocna do tego, żeby rośliny, które umieścimy w środku, bo będzie to krewetkarium w stylu naturalnym, z naturalnymi roślinami podwodnymi i nie tylko podwodnymi, jak za chwilę się przekonacie lub widzieliście już na miniaturze, to wydaje mi się, że taka aranżacja nie będzie wymagać dużo pracy. Lampka spełni swoją rolę i krok po kroku też opowiem, od czego zacznę i dlaczego właśnie w ten sposób aranżuję ten zbiorniczek. Zazwyczaj początek aranżowania jakiegokolwiek zbiornika, czy to krewetkarium, rozpoczyna się od umieszczenia w środku podłoża, do którego sadzimy rośliny, na którym stawiamy aranżację. Dziś zaczniemy nieco inaczej, ponieważ
to, moi drodzy, mam tutaj 4 sztuki przepięknej, polskiej, nie wiem czy polskiej, ale popularnej w Polsce draceny. Otóż dracena, fachowa nazwa to jest chyba, jeszcze wata. Fachowa nazwa to jest Lucky Bamboo i bardzo wiele osób, zwłaszcza w naszym kraju, mówi o tym bambusy. Bo też pod moimi filmami widziałem komentarze: o, fajne masz bambusy, albo jak trzymasz te bambusy, powiedz coś o bambusach. To nie są bambusy, wiem, że wyglądają jak bambusy i też nazwa Lucky Bamboo, czyli szczęśliwy bambus, no to ten szczęśliwy bambus w rzeczywistości bambusem nie jest. I kiedy spałem w nocy i śniłem piękne sny, nagle przyszła wizja. Te bambusy, w cudzysłowie bambusy, te draceny, dotychczas one były uprawiane u mnie metodą hydroponiczną. W takim specjalnym koszyczku trzymałem je przewieszone przez szybę akwarium, gdzie korzenie były umieszczone pod taflą wody i roślinka sobie zaciąga wszystkie te mikro i makroelementy bezpośrednio z akwarium, których potrzebuje do wzrostu. Ta roślina jest niezniszczalna. W sensie ona rośnie nawet w najciemniejszych, najsmutniejszych rejonach mojego mieszkania. Uwierzcie mi, w sumie nie musicie, ale uwierzcie, że przez 5, może 6 miesięcy stała, uwaga, w toalecie. I gdy w środku nocy śniłem wizję o moich kolejnych aranżacjach, to jedno z nich było to, aby zrobić krewetkarium właśnie w takim niewielkim wazonie, ale głównym elementem dekoracyjnym będą właśnie te draceny, umieszczone w środku. I teraz jak umieścimy je w środku? Alright. Sprawa jest... Boże, jak się zapadłem. Sprawa jest prosta i nieskomplikowana, tak jak mogłoby się komuś wydawać. To jest klej cyjanoakrylowy do roślin. On ma taką formę gęstą. I teraz klej cyjanoakrylowy, jeśli śledzicie moje filmy, a jeśli nie, to szybko wyjaśnię, jest bardzo popularnym klejem wykorzystywanym przez akwarystów, w ogóle w akwarystyce, do tego, żeby przyklejać różne dekoracje, rośliny, właśnie po to, aby po zalaniu akwarium te rośliny, te dekoracje zostały w miejscu, a ten klej, po tym gdy wyschnie i zalejemy go wodą, zachowuje się tak naprawdę jak plastik. Absolutnie nie szkodzi roślinom, nie szkodzi obsadzie, rybom lub krewetkom. I to, co zrobię, to zanim jeszcze wsypiemy podłoże, do którego dosadzimy jeszcze inne roślinki, wezmę po prostu ten klej i zwyczajnie całą tutaj podstawę tego kwiata wyłożę klejem i przyciśniemy do dna, do szkła. Damy temu później dłuższą chwilę i zobaczymy, czy te draceny będą trzymać się w miejscu. Nie wiem tego. Zróbmy ten eksperyment wspólnie, ok? Może co to za lampa? Nie wiem, czemu wciąż mnie to bawi. Nie twierdzę, że powinniście korzystać z gumowych rękawiczek. Ja to robię, zwłaszcza gdy dotykam się kleju, bo uwierzcie mi, już miałem kilka takich sytuacji, gdzie paluszek mi się omcknął i później był to pewien kłopot, żeby ten klej zdrapać z moich paluchów. Dobra, dracenko. Jeszcze na sucho, najpierw nic nie kleję. Oczywiście chyba nie umieszczę wszystkich. To by było troszkę kłopotliwe później, gdybym musiał coś poprawić, zmienić, ale jak tutaj jest lampka, to przypasuję sobie, jak mniej więcej miałoby to wyglądać. Ja myślę, że zatrzymamy się na 2, może 3, nie wiem, może coś takiego. Aha. Okej. I też słuchajcie, ważna uwaga od razu. Generalnie nie powinny być zalane liście. W sensie, Darek, daj mi tutaj. Jak umieszczacie dracenę w taki sposób jak w akwarium, nie zalewajcie liści. Jeżeli woda będzie tylko tutaj pokrywać ten trzon, nazwijmy to trzonem, to spokojnie, tak długo jak liście są nad taflą wody, roślina sobie poradzi. Te draceny były już wcześniej obsadzone w podobny sposób w innym moim zbiorniku, także przetestowałem. Nie chcę wsadzić za dużo, ponieważ jeśli będę musiał coś zrobić później
albo podciąć rośliny, to nie chciałbym, aby dracena blokowała mi zbyt dużo przestrzeni. Chcę sobie zostawić jeszcze możliwość manewru. Ta lampka jest o tyle spoko, że ja ją później mogę ją w sumie tak jakoś bardziej elastycznie powyginać, więc lampka nie jest dla mnie problemem. Problemem może być to, gdy będę potrzebował coś przyciąć albo wyciągnąć z dna i wtedy muszę mieć mniej więcej możliwość manewru. Ok, ostatecznie postanowiłem, że wybiorę tylko dwie tak naprawdę lub nawet jedną, bo rzeczywiście tego miejsca do manewrowania będzie tutaj troszkę za mało. Jedna? Chyba jedna. Będzie tak minimalistycznie. Nie wiem, co myślicie. Daję jedną, ok? Czas to przykleić, a te pozostałe wrzuciłem. Tu dwie dorzuciłem do tego koszyczka, mi się zmieściły do skrzydłokwiatu, a jedna jeszcze poszła tutaj luzem, tak po prostu wrzuciłem też przy skrzydłokwiacie. Z czasem znajdziemy dla nich może lepsze przeznaczenie. Dobra, nakładam klej. Nie wiem, po co to mówię, skoro to widzicie. Odsunę trochę te korzenie. Dam tego sporo, bo to wszystko i tak będzie przysypane podłożem, nie będziemy tego widzieć i ja też nie wiem, na ile to będzie stabilne. To już wyjdzie w praniu. Dobra, Darek, próbujmy. I hoppa, maleńka. No i jedziesz. Ten klej łapie dość szybko. On łapie tak naprawdę już po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach. Oczywiście taką twardość uzyskuje dopiero po mniej więcej 24 godzinach. Tak pisze na instrukcji producent. Natomiast czy on się trzyma? Cholera, chyba się nie trzyma. Aj, nie jest to problem, jeżeli ten klej nam nie złapie, ponieważ jako dekorację wykorzystamy być może jakiś jeden, może dwa kamienie i możemy spokojnie taką dracenę przykleić jeszcze do dekoracji, które znajdą się w środku. Mam tutaj dwa kamienie, które wcześniej były dokładnie w tym samym zbiorniku. Sprawdzę, czy one w ogóle ok. Czy one samodzielnie stoją, czy one się będą z kolei przewracać. Ten nie jest jeszcze samodzielny, ale ten jak najbardziej. To jest kamień Dragonstone, bardzo popularny w akwarystyce. Nie jest on super drogim kamieniem. Natomiast spróbuję, widzicie? O cholera, zegarek, nie ściągnąłem zegarka. Spróbuję to umieścić mniej więcej tak. I teraz teoretycznie moglibyśmy przyczepić właśnie dracenę delikatnie klejem do tego korzenia. Później te widoczne miejsca, gdzie znajduje się klej, spokojnie je można tak zakleić, zakryć można je roślinami, tudzież posypać delikatnie piaseczkiem zaraz po naklejeniu, żeby nie było tego mocno widać. A może by tak to przykleić? Nie do końca mi się podoba jednak ten kamień. Nie chcę go tutaj. Dajmy jakiś otoczek. Niby ok, ale martwi mnie, że będzie mniej przestrzeni do sadzenia roślin. O, w sumie tak może być. Próbuję mieć jakąś spójną wizję na to. Zobaczymy, czy ta konstrukcja się utrzyma. On rzeczywiście może być delikatnie pod skosem, może jeszcze przesunę go. O, właśnie, bardziej w taki sposób. Natomiast to, co zrobiłem, to umieściłem bardziej płasko ten kamień i wrzuciłem troszkę właśnie w miejscu klejenia podłoża, które za chwilkę będziemy tutaj dodawać. Oczywiście za chwilkę to będzie u Was. Dla mnie to będzie kilka godzin, ponieważ zostawię to na dłuższą chwilę, żeby złapało. I zobaczymy. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy ja to robię, ja wcale nie jestem pewien, czy mi to wyjdzie, czy nie. Jeśli ten film oglądacie, to być może coś z tego wyszło. Dobra, wracamy za chwilę, ok? Dzień dobry z powrotem. Minęło 4, może 5 godzin. Zrobiłem test tapnięcia. W sensie wygląda to na stabilne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Dobra, chyba muszę już odwiązać. Mogę już odwiązać tą lampeczkę. W ogóle zauważyłem, że zupełnie przypadkiem, chociaż nie planowałem tego, kamień też wcześniej nałożyłem klej z innej strony, odwróciłem kamień, więc on się chyba z automatu przykleił również do dna tego zbiorniczka. Wrzućmy podłoże. Gdzieś miałem to gruboziernisty. To będzie chyba tak, to będzie ten. Controsoil. Japoński substrat z podłożem w akwarium
jest trochę jak z budową domu. Jeśli skopiemy fundament, to będzie miało swoje późniejsze konsekwencje, gdy już zalejemy, zaaranżujemy zbiornik i będziemy cierpliwie czekać, aż on dojrzeje. Wyjaśniałem już, o co chodzi z dojrzewaniem akwarium, później jeszcze wspomnę o tym. Natomiast jedyna uwaga jest taka, że podłoże, które tu wykorzystujemy, umownie nazywa się substratem aktywnym. Niektórzy mówią o tym podłoże aktywne. Dlaczego aktywne? Dlatego, że po pierwsze nie myjemy tego podłoża, nie czyścimy w żaden sposób, wystarczy je wsypać, zalać wodą i czekać, aż będzie działa się ta cała magia. Mówi się o tym podłoże aktywne, ponieważ ono posiada wszystkie te potrzebne związki, różne mikro i makroelementy, których potrzebują m.in. rośliny do tego, żeby pobierać te związki z podłoża i rosnąć. I przy okazji, jak już mówimy o podłożu, generalnie chodzi o to, że niektóre podłoża mają troszkę grubsze ziarno, niektóre troszkę mniejsze. Jeżeli macie mniejszy zbiorniunio, taki jak ten, to polecam szukać jak najmniejszego optycznie ziarna, ponieważ im mniejsze ziarno, tym optycznie nie będzie nam pomniejszać jeszcze dodatkowo tej przestrzeni, wręcz przeciwnie, optycznie nieco powiększy tę niewielką przestrzeń w środku. A skoro już mówimy o podłożu, czy substrat aktywny można przysypać piaskiem albo żwirkiem? Dziękuję za odpowiedź. Jarosobolek, odpowiadam. Oczywiście można, tylko pytanie natury egzystencjalno-filozoficznej. Można, ale po co właściwie? Substrat aktywny jest z tego powodu droższy, że daje nam ten komfort, że nie musimy go niczym przysypywać. Oczywiście jak przysypiesz i posadzisz w tym roślinę, ten ekosystem sobie poradzi, spokojnie. Natomiast substrat aktywny ma jeszcze inną cechę, bardzo ważną i bardzo fajną. Mianowicie on nie tylko posiada związki, które rośliny będą pobierać do wzrostu, ale on również potrafi, i to jest ten super skill, super umiejętność substratu aktywnego, on potrafi zaciągać związki bezpośrednio ze słupa wody z powrotem do siebie, czyli w to podłoże. Na tym polega ta aktywność. Oczywiście ja to bardzo upraszczam, nie chcę wchodzić w jakieś naprawdę strasznie skomplikowane rzeczy, ale substrat aktywny jest aktywny w tym sensie, że nie tylko oddaje związki, ale również zaciąga z powrotem do podłoża. Dzięki temu tam korzystne bakterie przerabiają te związki, a rośliny łodygowe z korzeniami wsadzonymi w podłoże mogą te związki dalej pobierać i rosnąć. Ok? Więc jeżeli przysypiesz, dasz substrat, a na to warstwę piasku, to zablokujesz możliwość temu substratowi, żeby zaciągał związki ze słupa wody, ponieważ będzie bariera w postaci piasku, tudzież żwirku. Z ekonomicznego punktu widzenia, zamiast przysypywać piaskiem substrat aktywny, lepiej kupić chyba tańszy substrat podżwirowy. Właśnie, jak nazwa wskazuje, podżwir. Odpowiedziałem. Wracamy do studia. Jaki bajzel narobiłem jak zawsze. Dobra, później to poodkurzam. Sprawa jest o tyle prosta, że nie muszę się jakoś zastanawiać bardzo, gdzie to sypać. Sypię to po całości, tak żeby była mniej więcej równa warstwa z przodu, z tyłu. Nie chcę robić tutaj żadnych pagórków, żadnych skosów, ponieważ zauważyłem, że to i tak prędzej czy później wszystko się wyrównuje. Jeśli pytacie mnie, ile tego sypać, to ja zawsze daję 2-3 cm. Czekaj, styknie czy... O kurde, w ogóle kamień nam znikł. Ojej, dobra, trochę za dużo chyba. Nie, dobra, wracaj. Wróć, Mietek. Tak, tam nabałageniłem, teraz tutaj. Dobra, trochę poleciałem, słuchajcie. Ostatnio już popełniłem strategiczny błąd, że dałem za dużo. Nie chcę popełnić drugi raz tego błędu. Dobra, w sumie jest ok. Mam kilka roślin, które były właśnie w tym flakonie, wazonie, dzbanku, nazywajcie to jak chcecie. One już trochę przeleżały w worku, chyba z tydzień. Natomiast tutaj mamy nurzańca, tak mi się wydaje. Chociaż nie, to może być strzałka wodna, czyli Sagirata subulata, coś takiego. To jest chyba nurzaniec.
Nieważne. W każdym razie i mamy też troszkę dużego Henka, niewielką ilość, ale podbiorę prawdopodobnie jeszcze z innych zbiorników. Dodatkowo tutaj odłożyłem 2 kryptokoryny, których nie byłem w stanie wykorzystać w innej aranżacji i te kryptokoryny wydają mi się idealnym kandydatem na to, żeby pójść właśnie do nowego zbiornika. Szybka powtórka z tego, jak obrabiamy rośliny, które, takie jak ta kryptokoryna, przychodzą do nas w takiej formie, czyli w koszyczku. Przede wszystkim tutaj jest taka gąbka, pozbywamy się koszyczka, wyczepiamy jak najwięcej ręcznie tej gąbki. Jak kupujecie w koszyczkach rośliny, to nie jest tak, że jeden koszyczek to jest jedna roślina. Tak naprawdę można z tego zrobić spokojnie kilka fajnych sadzonek. I teraz jak zostanie Wam coś takiego, o właśnie takie, że ta gąbka między korzeniami, to co ja robię, to zwykły widelec kuchenny i delikatnie z pomiędzy tych korzeni pozbywacie się jak największej ilości tej gąbki. Jak troszkę zostanie, nie przejmujcie się tym, ten świat podwodny na pewno się nie zawali. Doczyszczacie do tego momentu, do którego Wy jesteście zadowoleni i już. I później możecie rozdzielić na kilka sadzonek. Zrobię może ze 2 albo 3 z tego. Pozbierałem. Tak naprawdę jest tutaj 3 razy sadzonka jednej kryptokoryny i plus ta właśnie trawka, ta Sagitata subulata. Natomiast ona urosła dość wysoka, ponieważ światło było słabe światło, więc ta roślinka najczęściej jest dużo niższa, ale jeżeli macie wysoko zawieszone światło lub słabe światło, to ona ma tendencję do tego, żeby rosnąć wysoka. Jest tutaj jeszcze duży henio. Tej kryptokoryny drugiej nie daje. Wydaje mi się, że to będzie too much. Także kochaniutka i poczekasz na swoją kolej. Natomiast poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która znajduje się tu w tym akwarium. Oczywiście ten zbiornik też idzie do resetu. Są tutaj tylko krewety na razie. Ten mech tajwański. Otóż potrzebuję jakąś roślinę, która ze słupa wody będzie mi wyciągała negatywne związki. Idealnie, jeżeli będzie to roślina szybko rosnąca. Wyrwę trochę tego chwasta. Tak mówię chwasta, ale to jest przepiękna roślina tak naprawdę podwodna. I przykleję ją do kamienia. Ruchem zdecydowanym. Nie karćcie mnie za to, w jaki sposób to robię. Tak jak powiedziałem, ten zbiornik... O matko! Co mi się... Ten zbiornik i tak będzie szedł do przerobienia. Tylko się upewnię, czy nie ma żadnych malutkich krewetek. Potrząsnę tym trochę. Dobra. Okej, spoko. Odrośnie. Zanim posadzicie... Pamiętajcie, żeby przed sadzeniem roślin bardzo mocno zwilżyć całe podłoże, wszystkie miejsca, w których będziecie sadzić rośliny. Nigdy nie sadzimy roślin na sucho. Ja mam taki zraszacz ogrodowy, kupiony gdzieś w jakimś lokalnym markecie budowlanym. Im więcej, tym lepiej tak naprawdę. Okej. Normalnie w innych okolicznościach zalałbym najpierw zbiornik i sadził rośliny jakby w wodzie, przy zalanym zbiorniku, oczywiście pomijając mech, który zaraz przykleję tutaj bez zalewania. Pozostałe rośliny też wsadzę tutaj bez zalewania, ale tylko dlatego, że kiedy wleję tutaj wodę i włożę rękę, to boję się, że ta cała woda, że tak powiem, wróci z powrotem poza granicę zbiornika. Chociaż przy zalanym zbiorniku dużo łatwiej sadzi się rośliny łodygowe. Sprawa jest prosta jak budowa cepa. Nakładam klej po prostu na... Come on! Oh yeah! Tego mchu trochę przykleję, także później mech oczywiście urośnie jeszcze bardziej i przysłoni to wszystko. Nie bawię się w jakieś... Zrobię takiego placka. On później i tak będzie rósł jak chce. I delikatnym ruchem... Plup. Come on, i placka na patelnię. Dobra, czas na pozostałe rośliny. Zaczniemy od frontu, od tych kilku kryptokoryn, które mam na podorędziu. Kryptokoryny mają to do siebie, że one potrafią niemalże całkowicie upuścić wszystkie liście. Wszystkie liście potrafią przegnić po wsadzeniu do nowego zbiornika po to, żeby po kilku tygodniach wypuścić całkowicie nowe liście. Rzeczywiście z dojściem tutaj jest problem.
spójrzmy. To jeszcze nie wygląda tak, jak wyglądać będzie za kilkanaście tygodni. Natomiast ja już po aranżacji iluś tam zbiorników ufam temu procesowi. Też te roślinki nie są w najlepszej kondycji, bo uwierzcie mi, one w worku foliowym spędziły trochę czasu, te łodygowce. Natomiast filtr. I tutaj mamy kilka opcji do wyboru. Z początku chciałem zaczepić tam taki malutki filtr. Dobra, pozwólcie, że go chiński filtr kaskadowy. Malutki brzdąc, niewielki, uroczy, na USB, czyli ciągnie bardzo mało prądu i teoretycznie by się nadał. Woda zaciągana tędy, wchodzi do komory filtracyjnej i wypływa tędy. Bardzo fajny, sympatycznie wyglądający filtr. To był pierwotny pomysł. Natomiast problem z tym filtrem, tym konkretnym modelem, tą konkretną sztuką wydaje mi się, bo nie wiem, czy wszystkie filtry z tej marki chińskiej jakiejś mini hanging filter, coś tam, mają ten sam problem, ale ten definitywnie ma. Cholernie terkocze. I to nie jest przyjemny terkot. Dlatego ten filtr nadaje się tak naprawdę tylko... Natomiast filtr, po który dziś sięgamy, jest gdzieś... Yeah. I potrzebujemy do niego pompkę. Pompka. Budowa takiego filtra oraz jego działanie jest prosta jak budowa cepa. Otóż jest to prawdopodobnie, w sumie nie, tak, dobrze. Jeden z najmniejszych filtrów akwariowych świata. Znaleziony na chińskim portalu. Tu w środku jest kamyczek, do którego wtłoczamy przez ten picyk tutaj, wtłaczamy do środka powietrze. Powietrze wychodząc z kamyczka do góry automatycznie zaciąga wodę przez tę niewielką, malutką gąbeczkę. Ktoś powie, taki mały filtr, ale hej, my mamy 3-litrowy baniaczek. Po co nam więcej? I teraz potrzebujemy do tego pompeczkę. Na rynku na pewno kojarzycie, że są, zwłaszcza ludzie, którzy pamiętają jeszcze akwarystykę z lat 90., tak zwane pompki. Pompka, ona może wyglądać tak, może wyglądać zupełnie inaczej. Pompki wyglądają różnie, ale ich działanie jest zazwyczaj zawsze takie samo. Wtykamy wężyk tutaj i ta pompka zaczyna drgać. Tam w środku chodzi ten mechanizm i pompuje powietrze. I to powietrze trafia do naszego filterka. I teraz problem z większością tego typu pompek akwarystycznych jest taki, że te pompki są głośne. W sensie one wpadają w takie drgania. Dlatego dzisiaj sięgamy po coś takiego. To też jest pompka i ona też pełni taką samą funkcję. Ale ktoś zapyta, Mariusz, ale to i to jest pompka. Tylko że ta pompka to jest tak zwany napowietrzacz piezoelektryczny. I teraz czym różni się ten niewielki napowietrzacz od tej pompki? Otóż różnica pomiędzy standardowym napowietrzaczem a napowietrzaczem piezoelektrycznym jest taka, że te pompki membranowe w środku, jak nazwa wskazuje, mają membranę. I ta membrana za pomocą elektryczności jest wprawiana w ruch. I ta membranka chodzi. I tą membrankę najczęściej słyszymy, jak te filtry drgają. Ta membranka po prostu wtłacza powietrze z jednej strony po to, żeby wypchać je z drugiej. W przypadku napowietrzaczy piezoelektrycznych ich ogromną, praktycznie największą zaletą jest to, że są niewiarygodnie ciche. I ktoś zapyta, hej, ale no dobra, to i to jest napowietrzacz, no to dlaczego ten jest super ultra cichy, a tamten drugi nie? Otóż w napowietrzaczach piezoelektrycznych nie ma membrany. Nie ma absolutnie żadnego mechanizmu takiego fizycznego, który drga. Wszystko odbywa się za pomocą,
Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć prostym językiem, ale generalnie chodzi o taki jakby cylinder magnetyczny. Kurde, nawet nie będę wchodził aż tak głęboko w technikalia. Natomiast to, co warto zapamiętać, to jeżeli szukacie ultra cichej pompeczki do niewielkiego zbiornika, to filtry czy tam napowietrzacze piezoelektryczne są ultra ciche, dlatego że nie ma w środku fizycznego mechanizmu membrany. Po prostu nie ma co drgać. Koniec wykładu. Dzięki, że wytrwaliście. Usadowmy naszego filtra. Kurczę, teraz zobaczyłem, że cholera nie potrzebuję takiej... Dobra, czekajcie, utnę to. Tyle. Okej, to będzie mniej więcej tak. Teraz nawet nie próbuję jakoś specjalnie chować tego filtra. Wiem, co powiecie. Mariusz, ale nie, no taki filtr tutaj, on będzie Uwierzcie mi, że jak ten mech stąd zacznie rosnąć, to ten filtr stracimy z oczu szybciej niż myślimy. Wciąż jest, kurde, za długie to. Mieciu, krócej. Dobra, jeszcze Mieciu. Kroimy. Ja lubię ciąć. Jak montuję te materiały, to też lubię ciąć. I w ten sposób... O, dobra. Narzędzie zbrodni. Jesteśmy gotowi, aby zalać ten zbiorniczek. Mnie widok filtra absolutnie nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, lubię patrzeć, jak pracuje filtr. Czasem się przyglądam najdłużej, chociażby tutaj, jak działa ta kaskada, albo jak działa tamten filterek. Więc nie wiem, mam jakieś taką przyjemność z patrzenia, jak działa filtr. Natomiast jestem pewien, że ten mech, jak widzieliście, jak tutaj się rozrósł, tutaj też nieco przysłoni nam ten filtr, ale też jakoś specjalnie mi na tym nie zależy. Gdybyście nie chcieli do tak małego zbiorniczka wsadzać żadnego filtra, nawet takiego małego rozmiaru, śmiało możecie wybrać taką kaskadę, którą Wam wcześniej pokazałem. Byleby nie terkotała, bo nie jest to przyjemne. A tutaj, w tym przypadku, tego praktycznie nie słychać, natomiast słychać jedynie bąbelki, ale dla mnie dźwięk bąbelków jest dużo bardziej akceptowalny. Okej, dobra, wiecie co, pierwsze spostrzeżenie jakie mam to, że z racji tego, że ten baniak jest okrągły, rzeczy, które znajdują się nieco dalej, są optycznie przepotężnie powiększone. Ten filtr wygląda teraz, jakby był mega turbo grubasem, który znalazł się tam przypadkiem, ale plus jest taki, że również nasza dracenka. Natomiast w zależności od tego, z jakiego kąta spojrzycie na ten zbiorniczek, daje to dość ciekawy efekt. Może się to podobać lub nie podobać. Nie oceniajcie dnia przed zachodem słońca. Włączmy w ogóle ten filterek i zobaczmy, jak on sobie tutaj hula. Dobra, odpalamy wrotki. Oh, nice. Jak to wygląda? To jest dziwne. Jeśli szukaliście kanału, gdzie akwarystyka i o akwarystyce mówi się w krzywym zwierciadle, to tak, dobrze trafiliście. Wygląda to jak jakiś baniak z laboratorium Dextera. Natomiast hej, dajmy temu czas i dajmy temu szansę. To, co teraz nastąpi, to tak naprawdę zostawię ten baniaczek na kolejny tydzień, 2, kto wie, może nawet 3 tygodnie. Po co? Po to, żeby zaczęły się tutaj namnażać i kolonizować na wszystkich powierzchniach w akwarium, ale też na powierzchniach dekoracji, na powierzchniach podłoża korzystne czy tam pożyteczne bakterie, czyli te bakterie, które później w przyszłości, gdy na przykład będą jakieś odchody, no odchody ryb nie, ale krewetki też chyba produkują odchody? Chyba tak, nie? Albo jakieś zgniłe liście, to pożyteczne bakterie rozkładają wszystkie gnijące liście, różne odpady, odchody zwierzaczków, czy to krewetek, czy ryb i te negatywne związki przerabiają na pokarm dla roślin. Zostawiam to na 2-3 tygodnie, ale mam taki zwyczaj, nie twierdzę, że też musicie tak robić, że wspieram nieco ten proces, w sensie przyspieszam go. A jak go przyspieszyć? Można dodać od razu pożytecznych bakterii, które kupicie. Nie twierdzę, że to muszą być te. Ja korzystam akurat z tych, bo wpadły mi w ręce, ale też z przyzwyczajenia. Już chyba od 1,5 roku, może prawie 2 lat korzystam tylko z tych bakterii nitryfikacyjnych. Nie jestem w stanie powiedzieć,
czy one są lepsze od innych bakterii pożytecznych, innych producentów. Natomiast podobno przyzwyczajenie zły doradca, ale tego przyzwyczajenia zmieniać nie chcę. Tak przygotowany zbiorniczek, zalany, rośliny obsadzone, sobie będzie tak bulgotał, tak jakby się w środku gotował sok z gumi jagód. Zostawiamy na 2-3 tygodnie. Widzimy się za niedługo i to jest też ten cudowny czas, gdy zbiornik dojrzewa, gdzie możemy sobie wciąż przemyśleć, czy aranżacja jest właściwa, czy filtr, który wybraliśmy, spełni swoją rolę, czy chcemy to tak mieć, czy chcemy coś jeszcze zmienić. No, wiecie, o czym mówię. Także do zobaczenia za niedługo. Dla Was to będzie kilka sekund, dla mnie pewnie nieco dłuższa chwila. Widzimy się za 3, 2, 1 i jesteśmy. 3 tygodnie. 3 tygodnie nawet z hakiem zajęło. W sumie nie zajęło, nic tutaj nie zajmowało. Na 3 tygodnie zostawiłem ten nasz mały dzbaneczek na to, żeby zaczął sobie dojrzewać, żeby ten cały ekosystem zaczął tam pracować. Dochodzimy już do finałowej fazy tego dzisiejszego setupu, dzisiejszej aranżacji. Spójrzmy, co się wydarzyło. Bałagan, ktoś może powiedzieć. Cóż to za bałagan? W międzyczasie dorzuciłem, bo nie wspominałem wcześniej, że mam taki plan, bo w sumie nie miałem tego planu, ale dorzuciłem jeszcze tutaj kilka roślin pływających. Otóż rośliny pływające robią bardzo dobrze na ten ekosystem, wyciągając poprzez korzenie, które są zaraz pod taflą wody, wyciągając nadmiar tych wszystkich związków, które gromadzą się w słupie wody. I teraz specjalnie nie czyściłem, nie robiłem absolutnie nic z tym zbiornikiem, nie robiłem nawet ani jednej podmianki wody, po to, żeby Wam pokazać, czego możecie się spodziewać. Oczywiście spodziewajcie się niespodziewanego, bo każde akwarium, każdy zbiornik jest inne. Nie do końca widać to tak wyraźnie, jak ja to widzę w rzeczywistości. Nie do końca dobrze widać to na kamerze, ale cały zbiornik praktycznie, głównie szybę, ale również powierzchnię roślin pokryły glony okrzemkowe. Okrzemki to są takie brązowe glony, taki brązowy nalot. Akurat doświadczyłem tego i doświadczam tego bardzo często. Wynika to akurat w moim przypadku z tego, że we wrocławskiej Kranówce jest dość dużo krzemu. I tak jak borykałem się z okrzemkami w innych zbiornikach, tak przyzwyczaiłem się do tego, że w tym pierwszym okresie dojrzewania prawie każdego akwarium, jakie zakładam, te okrzemki po prostu się pojawiają. Ciężko ocenić na tym etapie, czy ten zbiornik się przyjmie, czy się nie przyjmie, ponieważ ja uważam, że dojrzewanie samego zbiornika trwa naprawdę długie tygodnie, nawet do 3 miesięcy, więc nigdy staram się nie recenzować ekosystemu przed upływem 3 miesięcy. Natomiast, o dziwo, zrobiłem chwilę temu testy kropelkowe i spodziewałem się większego wywrócenia parametrów wody, natomiast wszystko, co tutaj się dzieje niewłaściwego w tym słupie wody, to to, że nieco azotany i azotyny są troszkę w górę. Poza tym jest naprawdę w porządku. Nie czyściłem tej szybki. Wszystko, co musimy teraz zrobić, bo zamierzam tutaj wpuścić tak zwaną ekipę sprzątającą. Ekipa sprzątająca to krewetki, być może kilka ślimaków i tak naprawdę tylko na ekipie sprzątającej tutaj się zatrzymamy, ponieważ ten dzbanek jest zdecydowanie za mały, żeby wpuścić tutaj jakiekolwiek rybki. Więc zrobię delikatną podmiankę wody, podczyszczę gąbeczką te szyby z tych okrzemek. Okrzemki są o tyle lekkie, w sensie nie lekkie, ale komfortowe w usuwaniu ich, że wystarczy naprawdę delikatną gąbką przetrzeć te szyby i tego nie będzie. I wtedy uzupełnię wodę i tak naprawdę będziemy gotowi do tego, żeby wpuścić naszą skromną obsadkę. Oczywiście ten zbiornik będzie, mam nadzieję, że taki jakby szczyt swojej prezencji osiągnie za kolejne kilkanaście tygodni. Jeżeli chodzi o dracenę, ona ma się naprawdę całkiem dobrze. Nie widzę żadnych, chociaż w tym świetle żółtym może się wydawać, że liście mają taki żółtawy kolor. Nie mają, uwierzcie mi, gdy pada tutaj naturalne światło słoneczne w ciągu dnia do tej części pomieszczenia. Liście zielone, naprawdę wygląda i prezentuje się, chciałem powiedzieć wybitnie, ale czy kwiat może się wybitnie prezentować? No normalnie, jak to dracenka. Także zróbmy, co mamy zrobić, posprzątajmy tutaj trochę, zróbmy delikatną podmiankę i przejdziemy do finału, do grand finale dzisiejszego epizodu.
Szybki serwis, jeden z najszybszych w moim życiu. Jedną z rzeczy, która mnie... oczywiście te rośliny mogą wyglądać jak pokiereszowane przez życie. Naprawdę daję temu czas, pozwalam naturze przejąć inicjatywę. Staram się w tych pierwszych długich tygodniach, tudzież miesiącach nie ingerować w ten ekosystem, nawet jeżeli wygląda to tak, jak wygląda. I też jedna ważna uwaga, zwłaszcza jeżeli rozpoczynacie przygodę z akwarystyką, pamiętajcie, że im mniejszy jest zbiornik, tym trudniej się go prowadzi. To jest taki paradoks. Wydawałoby się, że małe akwarium będzie łatwiejsze w prowadzeniu. Być może koszty są mniejsze, zakładając taki zbiornik, ale ten system, jako że ekosystem, niezwykle łatwo wywrócić do góry nogami, ponieważ w dużym akwarium, chociażby, już światło zgasło, ale w dużych zbiornikach, na przykład 112 litrów czy jeszcze więcej, jeżeli coś się stanie, zacznie gnić jakiś liść albo zdechnie ryba, no to ona nie wpłynie jakoś szczególnie na cały ekosystem. Natomiast jeżeli w takim małym baniaczku zaczyna gnić chociażby kilka liści, to momentalnie parametry wody dość radykalnie wywracają się właśnie w całym słupie wody. Natomiast jesteśmy gotowi, żeby wpuścić krewety. Oczywiście to nie znaczy, że tutaj ten ekosystem już działa. Każdego dnia po tym, jak wpuszczę krewety, przychodząc rano do studia, do pracy, będę robił testy kropelkowe i w każdym momencie, gdy zobaczę, że któryś z parametrów zaczyna się wykolejać, automatycznie robię delikatną podmianę wody, żeby nie dopuścić do tego, aby którykolwiek ze związków zbyt mocno wystrzelił w powietrze, bo to zagrażałoby życiu krewetek. I ostatnia rzecz, to ucieszyłem się, gdy spojrzałem, nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj widzicie ten nurzaniec, chyba nurzaniec, tak mi się wydaje jednak, że to nurzaniec, jak zapuścił korzenie prawie do samego dna. To dobry znak, ponieważ mówi nam o tym, że rośliny już się fajnie ukorzeniły i zaczynają zaciągać te wszystkie związki, których potrzebują do życia właśnie z podłoża. I też pamiętajmy, że substrat aktywny, który wykorzystaliśmy tutaj, on również wpływa na parametry wody, zmieniając je bardziej albo mniej w zależności od tego, ile tego daliśmy i do jakiego zbiornika. Temperatura wody musi się teraz wyrównać do temperatury pomieszczenia. Przypominam, że ja nie używam grzałek w tych zbiornikach, ponieważ ogrzewam całe pomieszczenie. Wychodzi to dużo taniej niż dogrzewanie każdego z akwariów osobno. Tutaj panuje stała temperatura od 22 do 24 stopni. Czasem spadnie do 20-21 w sezonie zimowym, ale również dobieram taką obsadę, jeśli chodzi o ryby, jeśli chodzi o krewetki, które dużo lżej znoszą nieco niższe temperatury, jeśli w ogóle takowe się pojawią. Ale tak jak mówię, dogrzewam całe pomieszczenie, trzymając tą stałą temperaturę. Jeśli chodzi o krewetki, które chcemy tutaj wrzucić, to czekając dłuższą chwilę, aż wyrówna się temperatura wody, tej wody z temperaturą pomieszczenia, wyłowię nie jak najwięcej, ale tyle, ile dam rady krewetek z tych 3 nanozbiorniczków. To jest część mojej nano galerii, ponieważ te zbiorniki wszystkie będą wkrótce resetowane. I też znam te krewety, w sensie znam, wiem jakie tutaj są krewety, a te krewety są mega harde. Tutaj jest dość sporo, spróbuję jakąś złapać, bo co chwilę, jest jakaś miniaturka. To jest krewetka cherry i takich krewetek cherry namnożyło mi się mnóstwo praktycznie we wszystkich moich, praktycznie we wszystkich moich zbiornikach mam mnóstwo krewetek. Jako że te zbiorniczki będą resetowane wkrótce, upewnijcie się, że subskrybujecie, bo na pewno będę filmował ten cały proces przearanżowywania tej nano galerii. Te krewety są idealnym strzałem i też nie muszę biec do sklepu akwarystycznego, po prostu stąd przerzucę je tutaj. Także wyłówmy kilka sztuk. Jeszcze tą, czy nie? Nie, dobra, tą już odpuszczę. Ok, wydaje mi się, że tyle wystarczy. Mamy tutaj naprawdę sympatyczną gromadkę krewetek cherry. Chwyciłem też 2 krewetki Amano. Nie wiem i nie jestem przekonany do końca, czy ten zbiorniczek nie będzie, zbiorniczek nie będzie zbyt mały dla krewetek Amano. Najwyżej je przerzucę
wkrótce do jednego z tych zbiorników. Natomiast udało mi się je chwycić, więc wydaje mi się, że taka malutka gromadka sympatycznych krewetek w zupełności nam wystarczy. I też bardzo dobrze zrobi to zbiornikowi, ponieważ wszystkie te gnijące liście, głównie kryptokoryn i pojawiające się glony będą momentalnie na celowniku tych krewetek, które prawdopodobnie w najbliższym czasie, w najbliższej przyszłości dość skutecznie się nimi zajmą. Ok, wpuśćmy je. Dobra, no to czas na Was. Niech Wam służy nowy apartament, a jeśli nie będzie wystarczająco komfortowy, to dacie znać. Uwaga, 3, 2, 1. Jeszcze. Hola. Dobra, mamy komplet. Nie było łatwo. No oczywiście, niektóre z nich już wzięły się do roboty, jak na przykład ta koleżanka. Krewetki nie próżnują. Jak tylko wpuszczacie je do zbiornika, od razu zaczynają polować, w sensie łapać się wszystkich tych ścianek. Niezwykle komicznie, niezwykle karykaturalnie wygląda ten wielki filtr. To jest jakiś taki wielki reaktor atomowy, trochę z tym mi się kojarzy, wrzucony gdzieś do małego ekosystemu. Podejrzewam, że bardzo wiele krewetek będzie właśnie, tak jak tamta koleżanka, od razu na gąbce z tego filtra. Ogólnie gąbki z filtrów wewnętrznych są ulubionym miejscem, w którym przebywają krewetki. To, co wiem na pewno, to to, że krewetki cherry, których jestem ogromnym fanem, zresztą wiecie to, jeżeli widzieliście moje poprzednie filmy, są niezwykle wdzięcznymi zwierzakami. I naprawdę sprawia mi dużo radości patrzenie na nie. Ktoś by mógł powiedzieć, Mariusz, jesteś monotematyczny, bo co chwilę. I tutaj dawałem krewetki, chociaż tutaj są krewetki Blue Velvet, ale to jest ta sama rodzina krewetek, jakby gatunek, co krewetki cherry, Neocaridina. I ktoś może powiedzieć, no ale to tylko te krewety i tak dalej. Ale hej, rozmnożyły mi się. Spójrzcie, jak przybliżę do przedniej szyby, trochę rzeczywiście rozmazuje szyba ten ekran, ale krewetki, które siedzą dalej od frontowej ściany, tu w sumie nie ma frontowej ściany, ale od strony, od której my patrzymy, to one są optycznie tak nienaturalnie powiększone i mam jakąś taką frajdę, że ten zbiornik, ten dzban z Action prezentuje się absolutnie całkowicie inaczej niż wszystkie inne zbiorniki, które stoją w moim studio. Ten zbiornik nie wygląda rewelacyjnie, to nie jest końcowy efekt, który ja chcę uzyskać, ale potrzebowałem wpuścić krewety po to, żeby zaczęły zajmować się tymi glonami, ponieważ jak czy to okrzemki, czy inne glony zbyt mocno osiądą, oblepią rośliny, to rośliny przestaną... hello! Przepiękna jest ta kreweta. Jeżeli glonów byłoby za dużo, to rośliny również przestałyby prawidłowo rosnąć. O matko, teraz zobaczyłem, jak świetnie wygląda kreweta Amano na tym bambusie, na tej dracenie. Rewelacja. A ten filtr, no cóż, zostawiam go na razie, niech sobie bąbelki lecą. Być może w przyszłości, gdy rośliny zaczną produkować coraz więcej tlenu, całkowicie pozbędę się tego filtra. Już wcześniej miałem krewetkarium dokładnie w tym samym dzbanie, bez żadnej filtracji i krewetki również miały się dobrze. Hello! W krzywym zwierciadle kreweta. Może powinienem ten film nazwać krewetki w krzywym zwierciadle, bo w sumie aranżacja do tego pasuje. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie. Jest to pewna wariacja na temat krewetkarium. Mój pomysł na to, jak zrobić coś inaczej, jak zrobić coś, co nie zajmuje dużo miejsca, nie rozbije waszej skarbonki, ponieważ nie potrzebujemy dużo tego substratu. Kilka roślin. Rośliny też polecam szukać gdzieś na portalach typu OLX, bo lokalni akwaryści bardzo często za grosze oddają fajne rośliny z przycinek ze swoich zbiorników. Ale gigant. Sorry, nie mogę się skupić teraz na tym, co chcę wam powiedzieć, bo bardzo absorbujące są te krewety. Zobaczymy za kilkanaście tygodni, jak to się prezentuje, czy wszystko jest ok, jak będą czuć się krewetki tutaj w tej całej aranżacji i czy kolega mech, ponieważ mech tutaj powinien grać kluczową rolę wkrótce, gdy zacznie się w końcu rozrastać, powinien nam zacząć zasłaniać ten filtr i wypełniać powoli tę całą przestrzeń. Oczywiście jak wypełni tej przestrzeni za dużo, to będzie podcinka. Bardzo fajne dopełnienie, takie kontekstowe dopełnienie pozostałej części mojej nano galerii.
ogromny ukłon. No, siadłem na krześle, już moje lata wymagają tego, żeby czasem usiąść na krześle, więc nie mogę się tak ukłonić, jakbym chciał, ale wyobraźcie sobie bardzo niski ukłon, który składam teraz w Waszą stronę. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to stokrotne dzięki za każdą jakąkolwiek aktywność pod moimi filmami, pod tym filmem, like, komentarz, za wspieranie mnie przez subskrybowanie, stawianie mi kawy przez tą taką funkcjonalność na YouTube, postaw kawkę dla pierogi. Naprawdę bardzo to doceniam, daje mi to fajną energię do tego, żebym aranżował dla Was i dla mnie coraz więcej zbiorników. Słyszymy się niedługo, pozostańmy w kontakcie. Koniecznie dajcie znać, czy przymierzacie się do czegoś takiego. I też nie bójcie się mnie konstruktywnie krytykować. Ja tutaj na forum też jeszcze o wielu rzeczach dowiaduję się w trakcie i też sporo się uczę. Ale podobno życie to jeden wielki eksperyment. Dziękuję za dziś. Serdecznie. Dbajcie o siebie i innych. Cześć!